5 sierpnia 2011 roku. Późne popołudnie. Siedziba Partii Samoobrona przy Alejach Jerozolimskich 30 w Warszawie. Miejsce, które miało być bastionem jego politycznych ambicji, staje się świadkiem tragedii. Około godziny 16:20 zięć Andrzeja Leppera przyjeżdża do biura, by sprawdzić, co dzieje się z teściem. To, co zastaje w łazience, na zawsze wryje się w jego pamięć. Znajduje byłego wicepremiera martwego, powieszonego na sznurze przymocowanym do worka bokserskiego. Wiadomość rozchodzi się błyskawicznie. Szok. Niedowierzanie. Prokuratura niemal natychmiast zamyka sprawę. Oficjalne orzeczenie: Andrzej Lepper odebrał sobie życie. Ale dla wielu Polaków ta szybka konkluzja jest trudna do zaakceptowania. Część opinii publicznej ma wątpliwości. Rodzina kwestionuje oficjalną wersję, domagając się odpowiedzi. Media żywiące się sensacją spekulują. Każdy szczegół, każda niejasność staje się pożywką dla teorii spiskowych. Kim naprawdę był Andrzej Lepper? Jak człowiek, który doszedł do szczytów władzy, nagle znalazł się w takiej sytuacji? Jak doszło do jego śmierci? I dlaczego nawet po latach jego postać budzi tyle kontrowersji, a jego odejście pozostaje owiane tajemnicą? To historia Andrzeja Leppera, człowieka, który z biednego rolnika, wyrwanego z ubogiej pomorskiej wsi, stał się wicepremierem Rzeczypospolitej Polskiej i który zakończył życie w wieku 57 lat, sam, w dusznej celi swojego biura, w upadającej partii, którą sam stworzył. Historia Andrzeja Leppera rozpoczyna się w skromnym wiejskim krajobrazie Pomorza Zachodniego. Urodził się 13 czerwca 1954 roku w niewielkiej wsi Stowięcino, w rodzinie, która poznała, co to znaczy ciężka praca i skromne życie. Rodzina była duża i biedna. Ojciec Jan pracował jako brukarz. Matka Anna była robotnicą w państwowym gospodarstwie rolnym, świadectwem ówczesnej rzeczywistości polskiej wsi. Mieli 9 dzieci, co oznaczało, że każdy musiał wnosić swój wkład w utrzymanie domu. Andrzej był najmłodszy z rodzeństwa. Od najmłodszych lat uczony odpowiedzialności i zaradności. Gdy Andrzej miał zaledwie 11 lat, rodzinę dotknęła tragedia. Zmarł jego ojciec. To zdarzenie naznaczyło go na całe życie. Jako najmłodszy musiał bardzo szybko dorosnąć, by pomagać matce w utrzymaniu licznej rodziny. Pracował przed szkołą i po lekcjach, często kosztem nauki i beztroskiego dzieciństwa. Pomimo trudności ukończył technikum rolnicze w Sypniewie. Co ciekawe, mimo solidnego wykształcenia rolniczego nie zdał matury. Być może to właśnie brak formalnego papierka i poczucie bycia niedocenionym napędzały go później do walki z establishmentem. Po odbyciu służby wojskowej podjął pracę w stacji hodowli roślin w Górzynie, budując doświadczenie w branży, która w przyszłości miała stać się polem jego politycznej walki. Co zaskakujące dla wielu w tak młodym wieku, w czasach PRL-u Lepper został dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Żechcinie. Mówiono, że był najmłodszym dyrektorem PGR w całej Polsce. Fakt, który świadczył o jego ambicji, zdolnościach organizacyjnych i umiejętności radzenia sobie w trudnych warunkach. Ta rola dała mu nie tylko wczesne doświadczenie zarządcze, ale i głębokie zrozumienie mechanizmów funkcjonujących na wsi. Jednak to w 1980 roku Andrzej Lepper podjął decyzję, która ostatecznie zdefiniowała jego przyszłość. Odszedł z państwowej posady i zrywając z systemem, kupił własne gospodarstwo rolne w Zielnowie koło Darłowa. 63 hektary ziemi, które miały stać się symbolem jego niezależności, ale i początkiem jego największych problemów.
Zadłużył się po uszy, biorąc kredyty na rozwój gospodarstwa, pełen wiary w sukces i w swoją własną pracę. Ale nie przewidział trzęsienia ziemi, jakim dla polskiej gospodarki i rolnictwa okazały się zmiany nadeszłe wraz z transformacją ustrojową. Początek lat 90. to czas głębokich przemian. Polska, zrywając z komunizmem, przechodziła gwałtowną transformację gospodarczą. Plan Balcerowicza, choć niezbędny dla stabilizacji państwa, dla wielu Polaków, zwłaszcza dla rolników, oznaczał zderzenie z brutalną rzeczywistością wolnego rynku. Uwolnienie cen, a przede wszystkim drastyczny wzrost stóp procentowych, stały się dla nich wyrokiem. Dla rolników takich jak Andrzej Lepper, którzy zaciągnęli kredyty przy niskich, inflacyjnych stopach procentowych, ta zmiana oznaczała katastrofę. Z dnia na dzień znaleźli się na skraju bankructwa, zadłużeni po uszy, bez szans na spłatę. To właśnie w tym momencie, w obliczu beznadziei, Lepper zaczął organizować protesty. Początkowo lokalne, potem ogólnopolskie, blokady dróg, manifestacje pod urzędami, a nawet spektakularne okupacje gmachów stały się jego wizytówką. Lepper ze swoją charyzmą i determinacją szybko wyrósł na niekwestionowanego lidera ruchu protestu. W 1992 roku, formalizując oddolny sprzeciw, założył Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona. To była platforma dla tych, którzy czuli się zapomniani i oszukani przez nową Polskę. Kilka lat później, w 1999 roku, organizacja ta przekształciła się w partię polityczną, Samoobronę Rzeczypospolitej Polskiej, gotową walczyć o swoje prawa już nie tylko na ulicach, ale i w parlamencie. Jego hasło, proste, dosadne i uderzające w symbol transformacji, Balcerowicz musi odejść, stało się symbolem powszechnego sprzeciwu wobec liberalnych reform gospodarczych, które ignorowały los polskiej wsi. Media, w dużej mierze sympatyzujące z nowym porządkiem, przedstawiały go jako prostackiego populistę, szalonego rolnika, który nie rozumie zasad ekonomii. Ale wśród rolników, robotników z upadających PGR-ów i szeroko pojętej biedoty, która czuła się ofiarą zmian, Lepper zyskiwał coraz większe, niemal kultowe poparcie. Lepper nie był typowym politykiem z warszawskich salonów. On sam był jednym z nich. Mówił prostym, często wulgarnym językiem, który trafiał do serc i umysłów jego wyborców. Ubierał się jak rolnik, w skromny sweter czy koszulę. Jeździł na manifestacje, symbolicznie traktorem, pokazując, że jest częścią tego świata, za który walczy. Dla jednych był śmieszny, trywialny, wręcz groteskowy. Dla innych autentyczny, odważny, jedyny, który nie bał się mówić prawdy w oczy i stawiać czoła elitom, które ich zdaniem budowały dobrobyt na ich krzywdzie. Jego popularność rosła wraz z frustracją społeczną. No ja jestem tym politykiem, który jest taki niekiedy ktoś mówi, że ja szybciej mówię niż myślę. Przez większą część lat 90. Samoobrona pozostawała na marginesie polityki. Lepper kilkakrotnie kandydował w wyborach, zarówno do Sejmu, jak i na prezydenta, osiągając słabe, wręcz marginalne wyniki. Jego kontrowersyjne działania, takie jak osławiony incydent w Kobylnicy Słupskiej, gdzie Lepper i jego ludzie dopuścili się publicznego upokorzenia i rzekomej chłosty kierownika zadłużonego gospodarstwa, ściągały na niego uwagę, ale też wywoływały oburzenie i skazywały na polityczny ostracyzm. Za ten czyn Lepper spędził ponad 2 miesiące w areszcie, a później otrzymał wyrok w zawieszeniu. Jednak Lepper był politycznym kameleonem, a jego determinacja była nieugięta. Przełom nastąpił w 2001 roku.
Wybory parlamentarne przyniosły sensację. Samoobrona zdobyła aż 10% głosów i 53 mandaty w Sejmie. Z dnia na dzień stała się trzecią siłą polityczną w kraju, a Lepper wicemarszałkiem Sejmu, szokując całą polityczną klasę. To był dowód na to, że jego antysystemowy przekaz trafił na podatny grunt. W wyborach prezydenckich 2005 roku Lepper potwierdził swoją rosnącą siłę. Zdobył ponad 15% głosów, zajmując trzecie miejsce, tuż za Lechem Kaczyńskim i Donaldem Tuskiem. Jego poparcie, choć nie pozwoliło mu na wejście do drugiej tury, stało się kluczowe w walce między dwoma głównymi kandydatami. Po wyborach parlamentarnych, w których Samoobrona ponownie uzyskała solidny wynik, Prawo i Sprawiedliwość, które zwyciężyło, zaproponowało Samoobronie wejście do koalicji. Dla wielu była to decyzja kontrowersyjna, ale polityczna konieczność zwyciężyła. W maju 2006 roku Andrzej Lepper został wicepremierem Rzeczypospolitej Polskiej i ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Chłopak ze Stowięcina, bez matury, dawny bankrut, lider chłopskich protestów, który nie bał się rzucać mięsem w polityków i blokować drogi, zasiadł w fotelu wicepremiera Rzeczypospolitej. Dla wielu był to szok, coś absolutnie niebywałego w polskiej polityce. Dla samego Leppera triumf osobisty i ideologiczny. Dowód na to, że upór i wiara w słuszność swojej sprawy mogą doprowadzić na sam szczyt. Ale ten triumf nie trwał długo. Koalicja z PiS była burzliwa, pełna napięć i wzajemnych oskarżeń. We wrześniu 2006 roku został odwołany ze stanowiska. Co prawda wrócił na krótko w październiku tego samego roku, ale ta polityczna huśtawka była symptomem nadchodzącego końca. W lipcu 2007 roku został odwołany ostatecznie, w atmosferze narastających skandali i wzajemnej nieufności. To był początek końca jego politycznej potęgi. Kariera polityczna Leppera, choć błyskotliwa w swoim wznoszeniu, była naznaczona nieustannymi skandalami i aferami. Media od samego początku jego działalności regularnie donosiły o kolejnych oskarżeniach, które rzadko kiedy pozwalały mu na stabilne umocnienie swojej pozycji. Był oskarżany o stosowanie przemocy wobec funkcjonariuszy podczas protestów rolniczych, co budowało obraz bezkompromisowego, ale też brutalnego lidera. Miał na koncie liczne procesy o zniesławienie polityków, których ostro krytykował, często używając dosadnego, wulgarnego języka. Oskarżano go także o przekroczenie uprawnień jako wiceminister. Jednak to w grudniu 2006 roku media opublikowały oskarżenia, które najmocniej uderzyły w jego wizerunek, zarzuty o molestowanie seksualne. Kobiety, które były związane z Samoobroną, zeznawały, że Lepper rzekomo żądał usług seksualnych w zamian za pracę, awans czy inne korzyści w strukturach partii. Sprawa ta, nazywana seksaferą, wywołała ogólnopolską burzę, rzucając cień na jego moralność i wiarygodność. W 2007 roku wybuchła kolejna, potężna afera, która ostatecznie przypieczętowała jego polityczny los, tak zwana afera gruntowa. Centralne Biuro Antykorupcyjne, kierowane wówczas przez Mariusza Kamińskiego, przeprowadziło prowokację, w wyniku której zatrzymano współpracowników Leppera pod zarzutem korupcji przy odrolnianiu gruntów. Choć Lepper sam początkowo występował w tej sprawie jako strona poszkodowana, później został oskarżony o żądanie korzyści majątkowej w zamian za pomoc w tej sprawie. To bezpośrednio doprowadziło do jego usunięcia z rządu. Andrzej Lepper był wielokrotnie skazywany przez sądy za naruszenie nietykalności funkcjonariuszy, za zniesławienie. W 2010 roku został skazany na karę więzienia w zawieszeniu za zmuszanie do czynności seksualnych w ramach słynnej seksafery. Wyrok ten
choć nie posłał go za kraty natychmiast, wisiał nad nim niczym miecz Damoklesa, wpływając na jego stan psychiczny i sytuację prawną. Po przegranych wyborach parlamentarnych w 2007 roku Samoobrona, zdziesiątkowana aferami i brakiem zaufania, nie weszła do Sejmu. To był potężny cios. Partia zaczęła się rozpadać, tracąc kolejnych członków i wpływy. Lepper stracił immunitet poselski, co otworzyło drogę do wznowienia i przyspieszenia licznych procesów sądowych, które przez lata były zawieszone. Mnożyły się wezwania do sądów, komornicy pukali do drzwi. Andrzej Lepper, jeszcze niedawno wicepremier, znalazł się na dnie, osamotniony i obciążony ogromnym balastem długów i wyroków. Ostatnie lata życia Andrzeja Leppera to pasmo narastających problemów finansowych i prawnych. Dawna potęga Samoobrony skurczyła się do cienia. Partia, która kiedyś miała tysiące członków i miliony wyborców, praktycznie przestała istnieć. Kasa partyjna świeciła pustkami, a długi rosły w zastraszającym tempie. Lepper miał ogromne długi, szacowane na setki tysięcy złotych. Groziła mu egzekucja komornicza. W kwietniu 2011 roku komornik zajął jego ciągnik. Ten sam ciągnik, który stał się symbolem protestów rolniczych, jego niezłomności i walki o prawa chłopów. To był symboliczny, bolesny cios, który pokazywał, jak nisko upadł. W desperacji, szukając ratunku dla swoich finansów, Lepper, według niektórych doniesień, miał zwracać się nawet do osób zajmujących się wróżbami i zaklęciami na przypływ pieniędzy, co pokazuje skalę jego beznadziejnej sytuacji. Mimo wszystko wciąż próbował reaktywować partię. Organizował konferencje prasowe, na które przychodziło zaledwie kilku dziennikarzy, często tylko z litości. Planował start w kolejnych wyborach, wierząc, że jego elektorat jeszcze o nim pamięta. Ta determinacja, pomimo tak wielu przeciwności, była charakterystyczna dla Leppera. Nie poddawał się łatwo. W lipcu 2011 roku spotkał się z dziennikarzem Tomaszem Sakiewiczem. Rozmawiał o swoich planach politycznych, o przyszłości kraju, a nawet o ewentualnym spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim. Sakiewicz wspominał, że Lepper był wtedy nieźle nastawiony, a nawet optymistycznie nastawiony do przyszłości. Miał plany, spotkania. Nie sprawiał wrażenia człowieka, który myśli o odebraniu sobie życia. 4 sierpnia, w dzień poprzedzający jego śmierć, Lepper spędził dzień w biurze Samoobrony. Wieczorem został sam. Często nocował w siedzibie partii. Biuro stało się jego azylem, jedynym miejscem, gdzie mógł czuć się politykiem. Rozmawiał przez telefon, załatwiając codzienne sprawy. Pracował przy komputerze. Nic, absolutnie nic, w jego zachowaniu, w jego rozmowach nie wskazywało na to, co miało się wydarzyć następnego dnia. Żadnych sygnałów ostrzegawczych, żadnych pożegnań. Po prostu kolejna zwykła noc w pustym biurze. Piąty sierpnia, późne popołudnie. Ten dzień, który miał być kolejnym w jego samotnej walce o polityczny powrót, stał się datą, która na zawsze zapisała się w historii Polski. Około godziny 16:20 zięć Andrzeja Leppera przyjeżdża do siedziby Samoobrony przy Alejach Jerozolimskich 30. Przyjeżdża zaniepokojony, bo Lepper nie odbierał telefonów, a to było do niego niepodobne. Wchodzi do pustego biura. Szuka Leppera w pokojach, w kuchni, aż w końcu z niepokojem otwiera drzwi do łazienki. I tam w pomieszczeniu, które stało się miejscem jego ostatniej tragicznej samotności, znajduje ciało byłego wicepremiera. Andrzej Lepper wisi na sznurze przymocowanym do worka bokserskiego. W szoku wzywa pogotowie ratunkowe i policję.
Ratownicy przyjeżdżają niemal natychmiast, ale na pomoc jest już za późno. Lekarz stwierdza zgon. Na miejsce, w błyskawicznym tempie, zjeżdżają funkcjonariusze policji i prokuratury. Teren zostaje zabezpieczony. Rozpoczyna się dochodzenie. Technicy kryminalistyczni zabezpieczają ślady, szukając jakichkolwiek poszlak, które mogłyby wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Prokurator, zgodnie z procedurami, zarządza sekcję zwłok, aby ustalić oficjalną przyczynę śmierci i wykluczyć udział osób trzecich. Tego samego dnia media informują o śmierci byłego wicepremiera. Pierwsze komunikaty bazujące na wstępnych ustaleniach i kontekście jego trudnej sytuacji mówią o prawdopodobnym odebraniu sobie życia. Informacja ta elektryzuje całą Polskę. Politycy, zarówno ci, którzy go popierali, jak i ci, którzy byli jego zajadłymi wrogami, składają kondolencje, wyrażając zaskoczenie. Niektórzy bardziej wyważeni w swoich komentarzach przypominają o problemach Leppera, o narastających długach, licznych procesach sądowych, o jego politycznym upadku, który mógł go przytłoczyć. Wiadomość o śmierci Andrzeja Leppera staje się nagłówkami wszystkich mediów. Polska polityka staje w obliczu niezwykłej, bolesnej zagadki. Pytanie, które od razu nasuwa się milionom Polaków: czy Lepper naprawdę odebrał sobie życie? Czy człowiek tak silny, tak zdeterminowany, tak pełen planów na przyszłość mógłby nagle poddać się i odejść w tak tragicznych okolicznościach? Śledztwo w sprawie śmierci Andrzeja Leppera, prowadzone przez prokuraturę okręgową w Warszawie, szybko staje się przedmiotem intensywnej publicznej uwagi. Sekcja zwłok, przeprowadzona przez biegłych medyków sądowych, potwierdza zgon przez powieszenie. Badania nie znajdują żadnych śladów wskazujących na udział osób trzecich. Na ciele Leppera nie ma ran, śladów szarpaniny, a wokół miejsca zdarzenia nie ma odcisków palców czy DNA należących do innych osób. Wszystko wskazuje na to, że działał sam. Jednak jeden kluczowy element budzi pierwsze, poważne wątpliwości. Śledczy nie znaleźli listu pożegnalnego. Dla wielu brak pożegnania ze strony człowieka, który był tak publiczny, tak ekspresywny, wydawał się co najmniej dziwny. Ten brak staje się zarzewiem licznych spekulacji. Część opinii publicznej, nieufna wobec oficjalnych wersji, zaczyna gwałtownie kwestionować wersję o dobrowolnej śmierci. Pojawiły się różne teorie, bardziej i mniej fantastyczne. Niektórzy twierdzili, że Lepper miał kompromitujące materiały na wpływowych polityków, zebrane podczas jego pobytu w rządzie, że groził ich ujawnieniem, a to mogło stanowić motyw dla kogoś, kto chciał go uciszyć na zawsze. Teorie o politycznym morderstwie stają się tematem gorących dyskusji w mediach i na forach internetowych. Rodzina Leppera publicznie wyrażała swoje wątpliwości. Jego żona Irena mówiła, że mąż, pomimo wszystkich problemów, nie odebrałby sobie życia. Podkreślała, że miał plany, planował przyszłość, miał umówione spotkania. Janusz Maksymiuk, jego bliski współpracownik, również twierdził, że Lepper był pełen optymizmu. Planował grill ze współpracownikami i powrót do polityki. To nie pasowało do obrazu człowieka, który miałby targnąć się na swoje życie. Wojciech Sumliński, dziennikarz i autor książek śledczych, sugerował, że Lepper był w posiadaniu niezwykle wrażliwych informacji dotyczących wpływowych osób i służb specjalnych, a jego śmierć miała zapobiec ich ujawnieniu. Według tych teorii Lepper jeszcze w dniu swojej śmierci miał planować spotkanie z Kaczyńskim, by przekazać mu pewne dane. Renata Beger, inna prominentna postać samoobrony, wielokrotnie apelowała o ponowne otwarcie śledztwa, twierdząc, że prawdziwe okoliczności śmierci Leppera nigdy nie zostały wyjaśnione. Prokuratura jednak nie znalazła żadnych twardych dowodów na udział osób trzecich.
Analiza połączeń telefonicznych, billingów, monitoringu, wszystko wskazywało na to, że w biurze Lepper był sam. W październiku 2011 roku śledztwo zostało umorzone. Oficjalna przyczyna śmierci pozostała niezmienna – dobrowolne odebranie sobie życia. Jako motyw wskazano przewlekłą depresję, problemy finansowe, liczne procesy sądowe i upadek polityczny. Mimo umorzenia, część mediów i polityków nadal kwestionuje tę wersję. Powstały filmy dokumentalne jak Anatomia upadku Patryka Wegi, który popularnie zmitologizował postać Leppera i jego śmierć, sugerując polityczne tło. Powstały książki i artykuły analizujące sprawę, wskazujące na detale, które zdaniem autorów nie pasują do oficjalnej wersji. Ale do dziś nie pojawiły się żadne nowe, twarde, niepodważalne dowody, które mogłyby zmienić oficjalne ustalenia prokuratury. 11 sierpnia 2011 roku w Krupach, małej wsi nieopodal rodzinnego Stowięcina, odbył się pogrzeb Andrzeja Leppera. Mimo oficjalnego zakończenia śledztwa i uznania śmierci za samobójstwo, na cmentarz przybyły tłumy. Nie tylko byli współpracownicy i politycy, którzy przez lata z nim współpracowali lub walczyli, ale przede wszystkim zwykli ludzie, mieszkańcy okolicznych wsi, dawni wyborcy Samoobrony, ci, którzy w Lepperze widzieli swojego obrońcę. W ceremonii uczestniczył były prezydent Lech Wałęsa, co było symbolicznym gestem w obliczu trudnej i często wzajemnie wrogiej historii ich relacji. Wałęsa wygłosił mowę, w której mówił o Lepperze jako człowieku, który, choć kontrowersyjny, walczył o swoją wizję Polski, walczył o tych, którzy czuli się zapomniani. To było ważne, pojednawcze słowo. Msza żałobna odbyła się w kościele parafialnym. Lepper został pochowany na miejscowym cmentarzu. Ceremonia miała charakter niemal państwowy. Były honory wojskowe, a kondukt pogrzebowy eskortowali żołnierze. To świadczyło o pewnym szacunku, jaki mimo wszystko zyskał. Była to też refleksja nad politycznym życiem, które choć burzliwe i pełne skandali, zakończyło się w sposób tragiczny. Media szeroko relacjonowały pogrzeb, nie tylko jako wydarzenie, ale jako okazję do refleksji. Komentatorzy analizowali fenomen Leppera, człowieka, który z biednego rolnika bez matury stał się jednym z najważniejszych polityków w kraju, by potem upaść równie spektakularnie. Dziennikarze, socjologowie, politolodzy próbowali zrozumieć, jak Lepper trafił do serc milionów i co jego kariera mówi o polskim społeczeństwie. Śmierć Leppera wywołała dyskusję o kondycji polskiej polityki, o jej brutalności, o wykluczeniu społecznym, o miejscu populizmu w demokracji. Przypomniano, jak łatwo w polityce przejść drogę od szczytu do upadku i jak cena za tę drogę bywa wysoka. Dla jednych Lepper był trybunem ludowym, charyzmatycznym obrońcą pokrzywdzonych, który odważył się mówić to, co inni bali się nawet pomyśleć. Dla innych populistą, demagogiem, który wykorzystywał frustracje społeczne, by osiągnąć własne cele. Jedno było pewne: Andrzej Lepper nie był postacią obojętną. Budził skrajne emocje, od bezgranicznej miłości po nienawiść. I właśnie ta jego zdolność do polaryzacji sprawiła, że nawet po śmierci pozostał w centrum uwagi. Śmierć Andrzeja Leppera oznaczała faktyczny i definitywny koniec Samoobrony. Partia, która kiedyś miała 53 mandaty w Sejmie, która wprowadzała swoich posłów do Parlamentu Europejskiego i ministrów do rządu, po odejściu swojego charyzmatycznego lidera po prostu przestała istnieć. Była to partia jednego człowieka, zbudowana na jego charyzmie i zdolności do mobilizowania ludzi. Bez Leppera
Samoobrona straciła swój rdzeń. Próby reaktywacji pod różnymi nazwami, podejmowane przez dawnych współpracowników, kończyły się fiaskiem. Żaden z nich, członków dawnego kierownictwa, nie miał jego charyzmy, jego zdolności do prostego, ale skutecznego komunikowania się z ludźmi, ani jego rozpoznawalności. Samoobrona jako fenomen polityczny była nierozerwalnie związana z jego nazwiskiem i osobą. Elektorat Samoobrony, rozczarowany i pozbawiony swojego lidera, rozpłynął się. Część z tych ludzi, wciąż czujących się wykluczonymi, przeszła do innych partii populistycznych, które z czasem pojawiły się na polskiej scenie politycznej, często przejmując część retoryki Lepera. Inni, zupełnie zrezygnowani, wycofali się z polityki, tracąc wiarę w to, że ich głos może coś zmienić. Hasła Lepera, obrona polskiej wsi, sprzeciw wobec globalizacji i prywatyzacji, krytyka liberalnych elit, postulat sprawiedliwości społecznej zostały przejęte i zaadaptowane przez inne ugrupowania, ale już bez jego nazwiska, bez jego osobistego magnetyzmu. Te hasła straciły swój pierwotny, buntowniczy charakter. Dziedzictwo polityczne Lepera jest niezwykle niejednoznaczne i wciąż budzi kontrowersje. Dla jednych był prekursorem ruchów antysystemowych, tym, który pokazał, że można obalić stare porządki i dać głos zwykłym ludziom. Dla innych symbolem politycznego prymitywizmu, braku kompetencji i demagogii, która podważyła standardy debaty publicznej. Jedno jest pewne: potrafił zmobilizować miliony Polaków czujących się pominiętymi, oszukanymi przez transformację. Dał im głos, dał im nadzieję na realną zmianę. Za tę zdolność do budzenia uśpionych emocji i niezadowolenia Andrzej Leper na zawsze pozostanie w historii polskiej polityki jako jeden z jej najbardziej barwnych, ale i tragicznych bohaterów. Od śmierci Andrzeja Lepera minęło ponad 12 lat, ale wciąż dla dużej części opinii publicznej oficjalna wersja o dobrowolnym odebraniu sobie życia nie przekonała. Mimo braku twardych dowodów, pytania i wątpliwości pozostają, podsycane przez kolejne publikacje i teorie spiskowe. Pojawiają się różne publikacje, książki i artykuły, które kwestionują ustalenia prokuratury. Autorzy, często powołując się na własne śledztwa, wskazują na różne niejasności w sprawie, na wspomniany brak listu pożegnalnego, na rzekomo niewłaściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia, na enigmatyczne spotkania, które Leper miał odbyć przed śmiercią. Sugerują, że jego problemy finansowe i prawne, choć realne, miały się wkrótce rozwiązać, co podważałoby motyw samobójstwa. Niektórzy twierdzą, że Leper miał wiedzę mogącą zaszkodzić wpływowym osobom ze świata polityki, biznesu, a nawet służb specjalnych, że planował ujawnić kompromitujące informacje, które zdobył będąc w rządzie, że stał się niewygodny dla pewnych środowisk i dlatego musiał zostać uciszony. W tym kontekście często pojawia się narracja o serii tajemniczych śmierci jego współpracowników, którzy również mieli umrzeć w niewyjaśnionych okolicznościach, jak choćby Wiesław Podgórski, jeden z jego bliskich doradców, który podobnie jak Lepper odebrał sobie życie przez powieszenie zaledwie miesiąc przed nim. Wymienia się także Różę Żarską czy Ryszarda Kucińskiego, choć szczegółowe informacje o ich śmierciach są trudne do zweryfikowania w publicznych źródłach, co dodatkowo podsycają aurę tajemnicy. Inni wskazują na jego problemy psychiczne, na przewlekłą depresję wynikającą z upadku politycznego, braku perspektyw, narastających długów i niezliczonych procesów sądowych. Na to, że człowiek, który przez całe życie walczył, mógł w końcu stracić siły i poczucie sensu, zwłaszcza gdy symbol jego walki, ciągnik, został zajęty przez komornika.
Prawda jest taka, że mimo licznych spekulacji nie ma twardych, niepodważalnych dowodów przeczących oficjalnej wersji prokuratury. Są domysły, poszlaki, teorie, często oparte na niepełnych informacjach lub interpretacjach, które pasują do konkretnej narracji. Prokuratura, mimo presji społecznej, nie znalazła podstaw do wznowienia śledztwa, wskazując na brak nowych okoliczności. Sprawa śmierci Andrzeja Lepera pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych i intrygujących zagadek w najnowszej historii Polski. I bardzo prawdopodobne, że taka pozostanie na zawsze. Legendy i teorie spiskowe będą żyć swoim własnym życiem, dopóki pytania pozostaną bez ostatecznych, powszechnie akceptowanych odpowiedzi. Andrzej Lepper był postacią pełną sprzeczności, wręcz paradoksalną, która doskonale odzwierciedlała złożoność polskiej transformacji. Prosty rolnik, bez wyższego wykształcenia, który w spektakularny sposób został wicepremierem kraju. Obrońca biednych i pokrzywdzonych, sam później oskarżany o korupcję i nadużycia. Trybun ludowy, który nie bał się używać języka ulicy i jednocześnie polityk, który zasiadał przy najważniejszych stołach w Europie. Urodził się w biedzie, w wielodzietnej rodzinie. Szybko musiał dorosnąć i ciężko pracować. Stracił wszystko w brutalnym procesie transformacji gospodarczej i postanowił walczyć, nie tylko dla siebie, ale dla tysięcy takich jak on, którzy czuli się porzuceni przez nową kapitalistyczną Polskę. To właśnie ta osobista historia, ten autentyzm, tak mocno rezonowały z milionami. Stworzył ruch, który dał głos milionom wykluczonych, ludziom z polskiej wsi, robotnikom z upadających fabryk i PGR-ów. Pokazał, że w demokracji, nawet tej młodej i niedoskonałej, każdy, nawet ten najbardziej pogardzany przez elity burak, może dojść do władzy. Że nie trzeba być z wielkiego miasta, mieć profesorskich tytułów czy koneksji, żeby rządzić. Jego plebejski wizerunek, często wyśmiewany przez salony, był jego największym atutem, budzącym zaufanie wśród jego elektoratu. Jak sam mówił, jestem prosty chłop, ale mówię jak jest. Oni kradną, a wy biedniejecie. Ja to widzę. Ale Lepper pokazał też ciemną stronę populizmu. Prostych rozwiązań złożonych problemów, które w rzeczywistości były niemożliwe do wdrożenia. Poszukiwania wrogów, często zagranicznych, często wewnętrznych, ale zawsze jasno wskazanych. Dzielenia społeczeństwa na my i oni, na tych, którzy rozumieją i na tych, którzy ich oszukują. Jego styl polityczny, choć skuteczny, często obniżał standardy debaty publicznej. Był człowiekiem swojej epoki. Epoki transformacji, która dla wielu oznaczała awans społeczny i gospodarczy, otwarte granice i nowe możliwości, ale dla wielu innych bolesny upadek, utratę pracy, godności i sensu życia. Andrzej Lepper reprezentował właśnie tych drugich, tych zapomnianych. Był ich głosem, ich pięścią. Jego życie to historia, która jest zwierciadłem polskiej demokracji, o jej sukcesach w budowaniu wolności, ale i o jej porażkach w zapewnianiu sprawiedliwości społecznej, o szansach, które otworzyły się dla nielicznych i o wykluczeniach, które dotknęły miliony, o marzeniach, które rodziły się w sercach prostych ludzi i o tragicznych upadkach, które kończyły te marzenia. Jego postać na zawsze pozostanie symbolem tych czasów. Minęło prawie 14 lat od śmierci Andrzeja Leppera. Polska się zmieniła. Scena polityczna ewoluowała. Pojawiły się nowe partie, nowi liderzy, nowe podziały, często jednak wciąż czerpiące z populistycznego nurtu, którego Lepper był pionierem. Ale problemy, o których mówił Lepper, problemy, które napędzały jego ruch, nie zniknęły. Wykluczenie społeczne, bieda na wsi, frustracja zwykłych ludzi, którzy czują, że ich głos nie jest słyszany, nieufność do elit, do polityków,
do systemu. To wszystko wciąż istnieje, a echo Leppera wciąż pobrzmiewa w tych nierozwiązanych kwestiach. Jego śmierć, mimo oficjalnych ustaleń, pozostaje dla wielu zagadką. Dobrowolna? Może. Ale pytania, te niewypowiedziane, te nieudowodnione, te tkwiące w sercach jego dawnych wyborców, pozostają. I pewnie pozostaną na zawsze, stając się częścią zbiorowej pamięci o jednej z najbardziej tajemniczych tragedii III Rzeczypospolitej. Gabinet przy Alejach Jerozolimskich 30 dawno zmienił najemcę. Samoobrona jest tylko wspomnieniem, wpisem w annałach historii. Ale duch Leppera, jego wpływ na polityczną wyobraźnię wciąż krąży nad polską polityką. Bo Andrzej Lepper był symbolem marzeń o lepszym jutrze dla zwykłych ludzi i upadków, które te marzenia niosły. Nadziei, że głos prostych ludzi może coś zmienić i rozczarowań, gdy ten głos okazywał się niewystarczający. Symbolem siły demokracji, która pozwala na wzloty takich postaci i słabości systemu, który czasem nie potrafi odpowiedzieć na ich wołania. Jego historia to przestroga, że w polityce droga na szczyt jest stroma i pełna pułapek, a upadek bolesny i często samotny, że władza jest ulotna, a prawda, zwłaszcza w polityce, bywa względna. Andrzej Lepper, urodzony 13 czerwca 1954 roku, zmarły 5 sierpnia 2011 roku. Człowiek, który pokazał, że w Polsce, w polityce, w życiu wszystko jest możliwe i że za wszystko, co się osiąga, trzeba zapłacić bardzo wysoką cenę.